relacje między kolorami. Wiemy zatem, że koło kolorów składa się z 12 podstawowych, zasadniczych kolorów, z których możemy tworzyć różne kombinacje, mając pewność, że kolory te będą do siebie pasowały. Barwy dopełniające to są takie barwy, które w kole kolorów leżą naprzeciwko siebie. Czyli jeśli mamy kolor żółty, to barwą dopełniającą dla koloru żółtego będzie kolor fioletowy. Jeśli mamy kolor pomarańczowy, barwą dopełniającą będzie niebieski. I tak dalej. Kolor czerwony komponuje się z kolorem ciemnozielonym. Mamy tutaj drugie koło i kolejne barwy. Jasnozielony z tym rodzajem fioletu, który wskazuje. Pomarańczowy z niebieskim i jasnobłękitny z ciemniejszym pomarańczem. Gdy połączymy kolory dopełniające, czyli gdy będziemy używać barw dopełniających, mamy pewność, że to są dobrze dobrane kolory. Następnie mamy tak zwane triady. Triady to są zestawy 3 kolorów na kole, które znajdują się w tej samej od siebie odległości. Pierwszym przykładem jest triada podstawowa, składająca się z kolorów podstawowych żółtego, niebieskiego i czerwonego. Ta triada podstawowa często jest wykorzystywana do projektowania grafiki dla dzieci. Mamy następnie triadę uzupełniającą, czyli taką, która również składa się z 3 kolorów, ale już nie podstawowych, tylko tych dodatkowych. Mamy tutaj jasnozielony, mamy ciemny pomarańcz i granat. I kolejna triada uzupełniająca to jest kolor zielony, odcień koloru pomarańczowego i fiolet. I kolejna triada jasny pomarańcz, jasny błękit i fiolet. Kombinacja tych wymienionych kolorów jest gwarancją dobrego dopasowania barw. Kolejną propozycją są tak zwane triady z rozdzielonymi barwami dopełniającymi. Co to znaczy? Że wybieramy na kole kolorów dany kolor, na przykład żółty, i znajdujemy całkowite przeciwieństwo tego koloru, czyli wybieramy kolor leżący naprzeciwko koloru żółtego, czyli w tym przypadku fiolet, i wybieramy sąsiadujące koło tego fioletu barwy, czyli ciemny niebieski i ten rodzaj fioletu, który wskazuje. Ten kolor leżący naprzeciwko koloru żółtego jest tak zwanym kolorem drogowskazem. Możemy wybrać jakikolwiek inny i wybrać sąsiednie kolory. Wtedy wiemy, że wybrane kolory tworzą odpowiednią triadę i pasują do projektu. Tu jest taki przykład użycia tych 3 barw w projektowaniu. Słowo projektowanie jest skomponowane z koloru żółtego. Tutaj mamy żółty kolor dla prostokąta, natomiast napis grafika użytkowa to jest kolor granatowy. No i tło jest fioletowe. Czyli to są tak zwane triady z rozdzielonymi barwami dopełniającymi. Następnie mamy kolory analogiczne. Kolory analogiczne to jest takie połączenie, które składa się z kolorów leżących w kole kolorów obok siebie. Czyli na przykład ja wybrałam tutaj jasny pomarańcz, ciemny pomarańcz i jeszcze ciemniejszy pomarańcz. Leżące obok kolory również się świetnie komponują. To są kolory analogiczne. I bez względu na to, jakie 2 lub 3 kolory połączymy, w każdym z nich będzie nuta tej samej barwy. Można dodać jeszcze inne, będące odcieniami poszczególnych barw. I tu jest przykład takiego projektu. I kolejna triada kolorów analogicznych, czyli zielony, jasnozielony i żółty. Też wszystko do siebie pasuje. Czyli podsumowując, pamiętajmy, że wybierając kolory dopełniające, stworzymy bardzo dobrą paletę barw pasującą do siebie. Następnie mamy triady w równych odległościach od siebie leżące 3 kolory.
wybrane stanowią dobre połączenie. No i mamy kolory, które są kolorami analogicznymi, czyli leżącymi obok siebie na kole barw, też tworzą świetne zestawy.